Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was, myślę, że z dosyć interesującym odcinkiem, dlatego że wiele osób o to pytało i wiele osób jest ciekawa, jak tak naprawdę słyszę przez implant. I dzięki temu, że jedno ucho jest u mnie sprawne, udało mi się zasymulować to, jak dociera do mnie dźwięk przez implant i odwzorowałem go właśnie na drugim uchu, tak żeby pokazać Wam, jak tak naprawdę słyszę. I jest to dosyć ciekawy temat, dlatego że na ostatniej wizycie rozmawiałem też z lekarzami i inżynierami, że odbieram już bardzo dobrze słowa i mowę, tym bardziej jeżeli ktoś jest dosyć blisko, tak jak na przykład zrobiliśmy z Olą test i mówiła mi tutaj dosyć blisko, to już rozumiem praktycznie każde słowo, ale problem mam z muzyką. Jeśli chodzi o rytm, to ten rytm słyszę, ale nie rozróżniam zbytnio różnych częstotliwości dźwięku. To brzmi praktycznie dokładnie tak samo i to też uda mi się, myślę, wam to dzisiaj pokazać. No i tutaj po rozmowie z lekarzami, inżynierami jakby wyszło, że jakby implant też nie jest stworzony po to, żeby słyszeć muzykę, tylko jest stworzony w pierwszej kolejności po to, żeby właśnie się porozumiewać, żeby rozumieć słowa, mowę i tak dalej. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, niektórzy dochodzą do takiego etapu, że lepiej rozróżniają tą muzykę. U mnie też to jest początkowa faza i mam problem z rozróżnieniem różnych dźwięków, ale to też jest dosyć ciekawe, dlatego że w zależności od różnego dźwięku, różnego bodźca, niektóre rzeczy dochodzą naprawdę bardzo zbliżone, niektóre dźwięki są totalnie nie do rozróżnienia. I tak na przykład zaczynając właśnie od muzyki, to jeśli chodzi o dźwięk pianina, mam jakiś dźwięk pianina, który nagrałem i słyszę to przez implant w ten sposób. A teraz pokażę Wam oryginalny dźwięk tego samego dźwięku pianina. Bardzo podobna sytuacja jest na przykład z gitarą. Mam kawałek gitary nagranej i przez implant brzmi to tak. A oryginalna gitara brzmi tak. I tutaj, jak mogliście też usłyszeć, no nie jest to do końca brzmienie ani pianina, ani gitary. Słychać rytmikę i jakby to jest fakt, że dosyć ładnie naprawdę słyszę rytm. Jeżeli gra jakaś perkusję też mam, zaraz wam pokażę, to jakby jestem w stanie rozróżnić uderzenia poszczególne i przy uderzeniach są nawet czasami wyższe, niższe dźwięki, ale jeśli chodzi już o taką melodię albo właśnie tutaj w tym pianinie grała jakaś melodia, no to jakby to jest praktycznie w jednej linii jedna częstotliwość dokładnie taka sama. Więc jeśli chodzi o instrumenty, tutaj zaprezentowałem pianino i gitarę, ale też tak naprawdę testowałem wszelakie instrumenty, skrzypce, flet i tego typu. Każdy brzmi bardzo podobnie, więc tu nie będę puszczał więcej, żeby też nie przedłużać, ale pokażę wam, jak na przykład brzmi
perkusja. I perkusja przez implant, jakiś fragment perkusji, brzmi dosyć zbliżone do oryginału. Oczywiście no, trochę się różni przez modulację tego dźwięku, ale posłuchajcie. Tu też w szczególności te wyższe dźwięki, jak na przykład właśnie jakiś hi-hat perkusyjny albo takie uderzenie werbla, jest dosyć fajnie odbierany przez implant, ale jeśli chodzi o niższe dźwięki, jak na przykład stopa perkusyjna, no to już zbytnio ten dźwięk nie jest taki oczywisty. Oryginał perkusji brzmi tak. Okej. Kolejne dźwięki chciałem zrobić takie rozróżnienie, bo to też jest ciekawe, jak na przykład rozróżnienie ptaków, które gdzieś tam sobie ćwierkają, a szczekającego psa. I to jest totalnie inna bajka, dlatego że ćwierkające ptaszki są naprawdę dobrze odbierane przez implant, przetwarzane przez procesor, a szczekający pies na przykład to brzmi no nie do końca podobnie jak pies, więc puszczę wam też tu i ptaki, i psa. Ptaki przez implant brzmią tak. I oryginał. Bardzo zbliżony dźwięk, oczywiście inna częstotliwość nie łapie za bardzo tych takich bardzo wysokich dźwięków, ale można od razu rozpoznać, że to jest ptak. Jeśli chodzi o psa, no to brzmi to trochę inaczej. Jeżeli bym wam nie powiedział, że to jest pies, pewnie byście nawet nie zgadli, że to jest pies, a oryginał brzmi tak. Dobra, jeśli chodzi o jeszcze takie dodatkowe rzeczy, to na przykład syrena policyjna. Myślę, że to też dosyć fajnie jest odbierane przez procesor, bo jestem w stanie praktycznie od razu rozróżnić, że to jest syrena jakaś policyjna czy inna. Ok, i oryginał. Więc tak to wygląda. Dosyć zbliżony dźwięk, oczywiście bardzo przekształcony, bardzo taki przesterowany, ale można zrozumieć, co to jest. I na koniec chciałem wam pokazać, jak rozumiem mowę, bo myślę, że to jest rzecz, którą już na tym etapie rozumiem bardzo dobrze i docierają do mnie praktycznie wszystkie słowa. I tu też przeprowadziłem taką symulację na mowie. Tu jest jakiś fragment audiobooka, który puszczę i przez implant brzmi to mniej więcej tak. Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie napadnili tam by nas, ja nie trafiłbym do szpitala, a ona nie znikłaby na zawsze z mojego życia. Wystarczyłoby 30 sekund, może nawet mniej. Czasem jednak tylko tyle trzeba, by jeden moment zniszczył całe życie. Ok, i puszczę teraz też oryginał. Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie napadnięto by nas, ja nie trafiłbym do szpitala, a ona nie znikłaby na zawsze z mojego życia. Wystarczyłoby 30 sekund, może nawet mniej. Czasem jednak tylko tyle trzeba, by jeden moment zniszczył całe życie. Ok, i teraz tak na koniec przygotowałem, jeżeli byście byli chętni, zobaczyć jak ja słyszę, czyli na jednym uchu macie normalny dźwięk, a na drugim dźwięk przez implant. Tutaj od razu podkreślę, że dźwięk przez implant dociera z minimalnym opóźnieniem. Tutaj producent podaje, że to może być opóźnienie do 10 milisekund i to też odwzorowałem w tym nagraniu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jak ja słyszę, to zapraszam, ale potrzebujecie do tego słuchawki,
Na lewym uchu będziecie słyszeć dźwięk przez implant, a na prawym dźwięk normalny. Więc jeżeli masz słuchawki przed sobą, to załóż słuchawki i posłuchaj, jak ja słyszę na co dzień. Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie napadnięto by nas, ja nie trafiłbym do szpitala, a ona nie znikłaby na zawsze z mojego życia. Wystarczyłoby 30 sekund, może nawet mniej. Czasem jednak tylko tyle trzeba, by jeden moment zniszczył całe życie i by to, co z niego pozostało, stało się wyłącznie próbą zapomnienia. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w końcu na Wasze pytania, jak słyszę przez implant. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!